Dobra, przewodzik od antenki jest ucięty i będę tutaj lutował, tutaj gdzie były już wcześniej przez kogoś lutowane i skracam go na taki króciutki kabeleczek. I co tutaj mam? Mam pestkę z kluczyka, czyli ten chip tutaj wyciągnięty z kluczyka Hondy. No i zaraz zobaczę, czy to łapie, gdy przykleję go do antenki. Jak ja to widziałem na różnych filmach, na różnych zdjęciach, przeważnie łapią cały kluczyk tutaj, dwoma opaskami tutaj i tutaj, i wtedy można to ukryć z kluczykiem. I to ma sens. Dlaczego? Dlatego to ma sens, że jest pozycja i HISS, Immobilizer wykrywa pestkę. A jak wygląda? No w środku siedzi pestka. Pestkę mam w tej chwili tutaj wygrzebaną. To jest moja pestka z całym tym. I sekret polega na tym, że ta pestka też musi być w określonej pozycji do odbioru dla antenki. I tak, może być ona z góry i musi być pionowo, tak, żeby antenka wykrywała. Nie może być w środku, nie może być płasko, tak jak myślałem, że mogę to sobie zamontować. Więc kombinuję z takim małym supportem, co prawda aluminiowy, wolałbym z tworzywa sztucznego, ale z aluminium. I do tego supportu zaraz taśmą przykleję izolacyjną, zrobię test, przykręcę, czy za każdym razem mój system to wykrywa. I to planuję umieścić tutaj. Tutaj jest tak, o, widzicie? Zaraz. Trzeba robić próby z tego, co się ma i sprawdzać, więc tak, na pewno ten element aluminiowy fajnie by pasował, ale niestety mój HISS, biała lampka, nie chce na to działać, czyli aluminium, normalne, że to jest kawałek metalu, jednak tutaj zakłóca cały sygnał, więc muszę to jeszcze inaczej wymyślić. No na pewno najprościej by było przykleić ten kluczyk na dwie opaski, ale zajmuje sporo miejsca i czasem, no chociaż może i tak zrobię, gdy już nie będę miał pomysłu, co zastosować z tych elementów, które mam dostępne. Skoro wiem, że nic metalowego tam być nie może, to kombinuję tak. Rurka z tworzywa sztucznego, potrzebna mi po to, aby później przewlec opaskę przez tą rurkę. Termokurczka z klejem w środku, żeby teraz przykleić pestkę tutaj i to spiąć. Nie wiem, próbuję, zobaczymy. Wyszedł taki moduł, mam nadzieję. Oczywiście jest ciepłe, włożyłem drucik do środka, żeby to się nie zakleszczyło. Widzimy, pestka jest w środku, termokurczka z klejem i plastikowy kawałek rurki. Co z tego będzie? Nie wiem. Trzymajcie kciuki dalej. Eksperymentów ciąg dalszy. Ok, można powiedzieć, że ten moduł, jedna opaska centralna tutaj przez tą rurkę plastikową, tu jest zaizolowane, pestka siedzi tutaj, drugie dwie opaski dałem na, po prostu nie ufam jednej opasce. Tak to wygląda. I co się teraz dzieje przy odpalaniu? 1, 2, 3. Około 2-3 sekund gaśnie HISS. Odcinamy zapłon awaryjnym. Odpinamy. 1, 2, 3. Gaśnie. Jest prawidłowo. 1, 2, 3. Gaśnie. Więc pozycja pestki jest odpowiednia. Jest przymocowana przy pomocy sztucznych materiałów niemetalowych. I o to nam chodziło. I nie ma zbędnego całego kluczyka, który jest po prostu zbędny, żeby go tutaj schować. Taka zaślepka do dławic. Wymieniam, bo ta wygląda brzydko, a ta może będzie ładniej. Szału nie ma, ale jest zaślepiony zamek. I teraz tak, jak to przyłożyć, bo nie przykładałem wcześniej, żeby sprawdzić, czy to się nam schowa, bo HISS, no jestem ciekawy, no tu się nie powinno mi nic topić, bo kleju na gorąco tutaj nie stosowałem w okolicach. No niestety tylko, że tą blaszkę musiałem pod śrubę od masy przykręcić. I to się może trochę grzać, ale jeżeli przyłożymy naszą pokrywę, to chyba wejdzie.
Można powiedzieć, że boczek założony. Tego typu śruby z nierdzewki z tak zwanymi kuwetami. Tylko problem polega na tym, że fabryczne śruby mają tutaj taki wytoczony dystans, który odizolowuje siłę docisku do ramy od plastiku. Nie wiem, co z tym zrobić, bo dałbym już nowe, bo już te pogubiłem, ale to pomyślę później, bo mogą się zacząć one odkręcać od wibracji. Pamiętam, że te mi się odkręcały czasem od wibracji. Ok, pora zabrać się za ten czujnik temperatury, ale trzeba najpierw spuścić cały płyn chłodniczy, żeby tutaj mi nie przeszkadzało, więc ściągam pokrywę i spuszczam chłodziwo. Takie fluo leci. Nie wiem, czy pompa wody już u mnie nie jest, nie przypuszcza, bo lekką kropelkę podobnego płynu właśnie w okolicach pompy wody teraz na osłonie widziałem. Klucz standardowo 12 mm na czujnik. Nie wiem, czy puści tak łatwo i przy pomocy jednej ręki, ale spróbujmy. Chyba nie. Chyba muszę użyć 2 rąk, więc widzimy się za chwilę. Wspomogłem się kluczem udarowym, żeby tutaj nic mi nie wykrzywiało, szybko i sprawnie. I teraz tak, wykręcamy nasz czujnik. Trochę może tutaj coś nam skapnie. Na pewno nie jest tam zbyt czysto, ale na tą chwilę nie chcę całego termostatu wyciągać. I teraz widzimy, ile gwintu z tego całego czujnika było tutaj wkręcone. I odwieczny dylemat, czy tyle ma być tylko i wyłącznie wkręcone, bo tam widzimy termostat i to nie może nam zahaczać o termostat. Zaraz pomierzę suwmiarką. Ogólnie z tym zestawem licznika dostałem 2 czujniki temperatury. Jeden z przypływką i drugi taki osobny. I teraz tak, sprawdzam, czy to są te same gwinty. Wkręcam ten czujnik temperatury z Hondy do przepływki. Tutaj gwint jest taki sam. Ładnie się wkręca. Natomiast jaka jest różnica tutaj dalej? Różnica będzie polegała na długości tego czpienia w stosunku do gwintu. I mam na zdjęciach z forum, że trzeba uważać albo zrobić z takiej mufy, z takiej łącznika rury FI 10, obciąć rurkę na 6 mm jako dystans i wtedy tutaj dać dystans 6 mm i dokręcić to, uszczelnić, bo inaczej końcówka ta może wchodzić bezpośrednio w termostat i go blokować. Więc to nie jest tak, że wykręcamy i wkręcamy, trzeba uważać. Gdybym wykręcił teraz ten cały termostat, to bym wtedy wszystko dobrze, ładnie widział, jak to wchodzi. Nie wiem, czy tego nie zrobię, ale zaraz pobawię się tymi czujnikami, co mogę z tym dalej wykombinować. Dobra, co będę robił? Nie mam za dużo nic do stracenia. Oryginalny czujnik działał, ale ja go poświęcam. Postaram się uciąć tutaj, zobaczyć co tam, jak to wygląda. Jeżeli wygląda dobrze po ucięciu tutaj, postaram się wywiercić otwór wzdłuż, żeby zrobić taki myk gwintownikiem M6, tutaj przegwintować i wstawić go czujnik w czujnik. Wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie. Może uda mi się znaleźć pastę smar miedziany, żeby temperatura lepiej przewodziła, jeżeli uda mi się w ten sposób to zrobić. Albo mogę też przylutować kawałek nakrętki i wkręcić gwint M6. Nie mam pojęcia. Spróbuję. Jeżeli nie, to mam ten duży czujnik, który wymaga dorobienia podkładki. Zobaczmy, co się stanie. Element wypadł. Tak to wygląda. I tu już mam praktycznie gotowy otwór. Nie wiem, co jest jeszcze tutaj w środku, ale zaraz tam będę zaglądał, więc może się uda w ten sposób, co myślę, co myślałem. Sprawdźmy to.
Ogólnie w środku jest jakaś sprężynka i widać dno, więc ten czujnik jest pusty. Nie wiem, na jakiej zasadzie tutaj jest pomiar dokonywany, czy ta sprężynka właśnie dokonuje pomiaru, ale spróbuję to wyjąć, bo tu nie będę musiał tego rozwiercać zbyt mocno. Tak, próbuję wyjąć ten drut. Nie wiem, na pewno zmienia się rezystancja i coś pewnie na zasadzie drutu zmiennej rezystancji. I to mocno siedzi nawet. No. To jest coś takiego i mamy cały sensor w środku wolny. Tylko teraz jest kwestia, jaka jest średnica wewnętrzna i pomierzyć głębokość. Voilà, może coś z tego będzie zaraz. To i to jeszcze wypadło. I widzę ładne denko. Tylko pierścień wewnętrzny, tutaj widać ta masa czarna, izolator, tu się kręci. Jak uda mi się wyciągnąć ten wewnętrzny pierścień, który się obraca, to będę miał ładną obudowę. Kolejny etap. Coś mi tu wychodzi. Tak. Zaraz zobaczę, co tam dalej mi się kręci, czy już mi się tam nic nie kręci. No i w środku był taki izolatorek. Tulejka. To logiczne, żeby tą sprężynkę odizolować. I ja mam już ładną wydmuszkę. Ale co z tym zrobię, bo ta średnica będzie już zupełnie inna. Tak. Czy to mi wejdzie? To mi wejdzie w ten sposób. I gdyby to była średnica właśnie, żeby nagwintować 6 mm, byłoby idealnie. Więc teraz muszę pokombinować, aby tutaj wlutować. Przepraszam, przylutować coś i wtedy nagwintować. Muszę się jeszcze raz przyjrzeć. To jest wydmuszka fabrycznego czujnika, która wchodzi. Normalnie ten gwint wchodzi. A to jest ten gwint, który myślałem, że będzie dobry. Ale on, nie wiem, taki wstępny pierwszy obrót wchodzi. A na siłę nie chce. Może być, kurczę, nie ten, motyla noga. Nie ten skok, bo bywają różne. Ale dlaczego to wchodzi? No i prawdopodobnie chyba jest delikatnie inny skok gwintu, bo tutaj ten wchodzi dobrze. Natomiast wydmuszka fabrycznego właśnie zaczyna wchodzić. Wygląda, jakby wchodziła luźno. No, teoretycznie wchodzi. Może już się gwint tutaj kończy. Nie wiem, wygląda, jakby wchodzi. Dziwne. Nie chcę po prostu uszkodzić obudowy termostatu, a próbując na siłę powinno to wejść delikatnie, z wyczuciem. No to mi wchodzi tak, że mi się to nie podoba. Dobra, na dzisiaj kończę już. Znowu jest później niż zazwyczaj. I będę miał do rozważenia, co z tymi czujnikami zrobić temperatury. W każdym bądź razie skupię się na tej wydmuszce, żeby ją zaadoptować. No i koniec na dzisiaj. Najważniejsze, że HISS działa i boczek jest tutaj zamknięty. Znalazłem kawałek mosiądzu. Dopasowuję średnicę, wkręcając wkrętarkę, używając pilnika iglaka, tak żeby to zmieściło mi się do środka. Z lekkim luzem będę lutował. Później to sobie też utnę, przewiercę i możliwe, że wtedy zrobię sobie w tej tulejce gwint M6. A resztę w środku wypcham jakimś termoprzewodzącym, czymś, co mi uda się tutaj znaleźć na wyspie. Palnik studzę. Nie wiem, czy nie zalałem całego kanału, ale wygląda na to, że chyba udało się to polutować. Wyszło to tak.
troszeczkę wpłynęło do środka cyny, ale to zaraz sobie wybiorę. Teraz dotnę i spróbuję to nagwintować. To ma być po prostu trzymać się mechanicznie, więc działam dalej. Dobra, tak to wygląda przed gwintowaniem. Zabieram się za gwintowanie i zobaczymy, co będzie za moment. Dalej. Pomalutku i do celu. Cały gwintownik już jest w środku, więc wykręcam i sprawdzam, czyszczę gwint. Tak wygląda już wydmuszka po starym czujniku. Jak widzicie, gwint jest bardzo fajny M6. Ten mosiąc, który przylutowałem, trzyma to wszystko kupy. Środek jest pusty i wymaga wypełnienia właśnie czymś, co będzie przewodziło dobrze temperaturę. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć tutaj pastę termoprzewodzącą. I teraz tak, wkręcamy nasz stary czujnik i w stary wkręcamy nasz nowy czujnik. Co nam to rozwiązanie daje? Daje to, że zachowujemy szczelność komory termostatu tutaj i w razie chcemy wymienić czujnik, to wykręcamy tylko czujnik M6, który jest ogólnie w sprzedaży dostępny i nie trzeba kombinować, żeby tutaj to rozszczelniać też. To, że będzie trochę zwłoka z temperaturą, no to już sobie wytrzymam. To nie musi działać aż tak błyskawicznie szybko. Myślę, że powinno być całkiem akceptowalnie.